Siema, z tej Optimus i dzisiaj porozmawiamy o PvE, po PvE instancji nowej, którą teraz w tym momencie gildie są, jakby tak powiedzieć, w trakcie progresu, czy na Rubion Palace, o wersji Mythic, bo w sumie teraz Mythic jest tak bardzo męczony z tego co wiem, przez polskie jak i zagraniczne gildie. Nie będę ukrywał, że z tego co przeglądałem, no to tu się skupimy najpierw na zagranicznych gildiach, jak sobie radzą. Trochę wam opowiem, bo też wam powiem, jak było może tam kiedyś, jak to wyglądało. Opowiemy sobie o bossach mniej więcej. Niektóre tych bossów będziecie mieli, będziecie mogli sobie zobaczyć na Rayfaderze, które mam zamiar tutaj, że jakby tak powiedzieć, zrobić i się zapisać i coś pozdobywać oczywiście i zobaczymy sobie te mechaniki, więc mam nadzieję, że tutaj będę mógł wam ponagrywać parę takich odcinków. Myślę, że może tak rozbijemy na 3 odcinki, no bo w sumie tam są 3 skrzydła, jak to się mówi na Rayfinderze. Lecz też tutaj, no najpierw zrzućmy sobie wersję Mythic, no bo w sumie to teraz jest progresowane, to teraz grają. Ja się przysłużę tym, co zawsze przysługiwałem, czy wowprogress.com. Tam opowiemy sobie o tych gildiach. I tak jak mówiłem na początku, zaczniemy od gildii zagranicznych, czyli jaki ten progres wygląda. Zobaczymy sobie na te top 20. I na samym starcie mogę powiedzieć jedną rzecz, którą zauważyłem tutaj, jeżeli chodzi o zagraniczne gildie. Dalej w topie są 3 gildie, które ja jeszcze pamiętam, czyli Liquid, Echo i Method. To dalej gildie, które tutaj walczą. Fat Sharks jest też, ich kojarzy, że też kiedyś tam walczyli. Tutaj już nie ma takich kiedyś gildii, jak były For the Horde, między innymi była gildia taka niemiecka. Nie ma Nihilum, nie ma SK Gaming, wiecie, takie stare gildie, które były na TBC, Wodku, Pandaria i tak dalej. Method jest od paru lat, Echo i Liquid to są też gildie chyba tam, czyli Echo jest gildią tam, jakby tak powiedzieć, która kiedyś była pod Methodem chyba, oni chyba kiedyś grali razem, tak paru graczy tam chyba jest. Bo nie pamiętam teraz już takich szczegółów, bo to już ponad 2 lata, kiedy tak nie śledziłem całej, jakby tak powiedzieć, wersji World of Warcraft. No ale jak widzicie, no top 3 gildie mają 3 bossy zabite. 4., 5. gildia gdzieś tutaj została na tych 5. bossie. I chyba progresują Nexus Prince'a. I teraz, czyli jak tutaj sobie zobaczymy w grze, no to można zobaczyć, że większość gildii, takie powiedzmy top 10, ma zabite 5 na pewno, czyli na Mythicu mamy Ugara, mamy Bloodmounda, mamy Seakrana, mamy Rashaka i mamy Brother Twister Onyxia, lecz progresują przez cały czas Prince'a. Nie wiem jak on wygląda, bo jeszcze go nie grałem. Tu są oczywiście tipy dla DPS-ów, tanków i healerów. Oczywiście tu można przeglądać zawsze loot, co tutaj możemy dropnąć, co to jest fajnego z tego. No, mogę powiedzieć tylko tyle, że na pewno tam dość mocno walczą. Na pewno tam chcą wycisnąć jak najwięcej. No top gildie już w tym momencie walczą z Queen Asharek. Jak tylko będzie pewnie World First, czy cokolwiek będzie wrzucone, to zaraz będzie wow, zrobili, będzie filmik z tego i też ten WoW, mi się zdaje, że ten PvE dalej jeszcze jakoś istnieje. To nie jest, mi się zdaje, to nie jest tam progres PvE gildii, gdzie top 20, top 30 było ciężko, bo tam bardzo dużo było gildii bardzo mocnych. Nie będę ukrywał, kiedyś PvE, moim zdaniem, jeżeli chodzi o grywalność, bardzo dobrych graczy w dobrych gildiach, które naprawdę miały ten progres dość wysoko postawiony, był większy. I było więcej takich gildii w top 20, które naprawdę hardkorowo progresowały, nie? No ale przejdźmy może na polską scenę. Polska scena, jeżeli chodzi o PvE, no mieści się tylko teraz na jednym serwerze. Z tego co pamiętam, jak przeglądałem inne jeszcze. I wracamy ponownie. Niestety znowu mi tutaj zrobił surprise mój tym razem OBS. Co jakiś czas OBS robi jakieś dziwne rzeczy. I ja wam skończyłem wam opowiadać na tym, jak wygląda sytuacja ogólnie w gildiach, jakby zagranicznych i jak tam wygląda ich progres. I obiecałem, że przejdziemy sobie do polskiej gildii. No i tutaj odpalmy sobie od razu Enclave, Linkerv, Machinę, Wicked, Blighting, Encore, Lastpool, Mental Exiled i na koniec
gildie, jedna z dwóch gildii starych Pathfinders. Ogólnie z tych wszystkich gildii, powiem wam szczerze, ja pamiętam, kiedy ja pykałem w takim, powiedzmy, już dość na wysokim poziomie polskim, jeżeli chodzi o PvE, no to Pathfinders i Accidentali było zawsze tam brane w tych top piątkach i zawsze, że Accidentali długo było w top 1 w Polsce. Pathfinders też miało swoje dni chwały. No ale wiadomo, że takie gildie jak Pathfinders, Accidentali, Signum, Deliverance, co tam jeszcze było, Error Code, to były takie bardzo mocne polskie gildie. I no miejcie jeszcze, zapomniałbym, The Dust. To były takie bardzo mocne gildie polskie, które tam no, mocno cisnęły progres i zawsze była ta rywalizacja. Na pewno w tej rywalizacji były jakieś dwa mocne wyrównane kadeki, znaczy kadeki, tylko przepraszam, gildie, które są rywalizowały i zawsze było tak, że jakaś tam, wiadomo, lekko przeważała lub też o jeden boss była do przodu. No ale to się wiązało na parę opcji, na aktywność przede wszystkim, na to ile się grało, no ile się poświęcało czasu na progres. Tutaj jak widzimy, no Pathfinders i dalej gdzieś tam jeszcze sobie pykają. Pathfinders się przejdziemy na sam koniec, wam opowiem tam parę fajnych anegdot, jeżeli Accidentali, tych co pamiętam, ale przeleźmy sobie, jacy jeszcze tylko gracze grają z tych, co ja pamiętam, bo w ogóle Enclave 5 dni temu zabiło Rahana, czyli oni są przed progresem, jakby tak powiedzieć, tego tam 6 bossa. Nie, przepraszam, kiedy? Oni mają, nie, bo oni mają 4 na 8, czyli są przed progresem 5 bossa. Jeżeli chodzi tutaj o gildię. I z tego co pamiętam, to jest takich graczy, którzy kiedyś ze mną grali, no to pamiętam, że tutaj był na pewno ten Chory. Wiem, że tutaj Nowar grali, może tak będzie nam łatwiej segregować. Z Demon Hunterów, Wojtunio, Druid, Chory. No, Chory widzę, że jeszcze pyka, Nowar też pyka. Roci też skądś kojarzę, grał ze mną kiedyś. Hunters, Gimolek. Z Gimolkiem miałem tylko kiedyś tam przyjemność pogadania. Duże ego. Ale to dawne czasy. Mag, Sefek, Czarodziej, Swany. Chory, widzę, że Magien też coś gra na alcie, ale i tutaj tak mnie Sef też skądś kojarzę, ale nie wiem skąd. Może kiedyś tam grał. Monk, Chory, Nowar. No to jest dalej to samo, te alty ich z paladynów. Ref skądś kojarzę. Kto to był ten Ref? To nie był Drin? Nie, Drin chyba nie gra PvE. Spraye. Nikogo spray to już w ogóle nikogo nie kojarzę. Chociaż Klina chyba chciałem wziąć kiedyś. Moc papieża gra jeszcze i Chory na tej chyba alcie Rogalu. No Moc papieża to bardzo odklejony gość. Dobry, bardzo dobry skillowy, ale nie wiem jak teraz, ale kiedyś miał duże odklejki. Szaman. Dwice jeszcze coś tam widzę chyba gra. Warlock. I'm Wizard XD. Jeżeli to jest ten The Lock, to wiem, że on kiedyś tam bardzo dobrze cisnął, nie? Nie wiem jak jest teraz, ale wiem, że wtedy to jest Slybel. Kiedyś też topówka, jeżeli chodzi o Loki polskie. Wario, Gimolek. Gimolka już rozmawialiśmy. Tutaj akurat też nie pamiętam. No ale widać, że polskie Enclave dalej jest w topie. Bo oni tam chyba, tak, 31 miejsce mieli na Fireraku. Rajdują 4 dni w tygodniu, plus 1 dzień przez pierwsze 2 tygodnie tieru, 4-5 godzin rajdowania. Myślę, że fajne godziny i też normalny progres. Nie hardcore progres, tylko normalny progres. Hardcore progres to 6-7 dni, które pamiętam kiedyś pykaliśmy, więc widzę, że nawet najlepsza polska gildia już tak nie pyka, no chyba, że mają jakieś tam rozwiązanie z Aldranami w piątki czy w soboty. No my jak pamiętam, jak ja progresowałem, czy to było Signum, czy to Innominaci, czy Deliverance, to oni, to zawsze było, przed Deliverance to też Talismana, zacznijmy od tego, że Talismana też było bardzo mocną gildią, to siedzieliśmy i chyba to było 6 dni w tygodniu na pewno. W Signum pamiętam, że to graliśmy wtedy 6/7 gdzieś, ale mieliśmy jakieś 2 dni albo na Aldran, albo na testowanie peterki, bo wiem, że siedzieliśmy kiedyś na peterkach też, więc no trochę więcej się siedziało i grało. No ale przejdźmy tutaj jeszcze do Linkerów, czyli do tutaj już gildii kolejnej polskiej. Kogoś tutaj powiem, że no tak, już widziałem na starcie, że Animal, bardzo fajny, leczący wtedy. Animala pamiętam, jak był monkiem, Pandari chyba zaczynał. Nie wiem, czy teraz też ciśnie.
Tutaj z Demon Hunterów i z DK-ów kogoś kojarzę, raczej nie, z druidów. Massivek. Jeżeli to jest ten Massivek, który kiedyś ze mną grał, to kojarzę Massiva. Hunter, nie. Mag. Fefirt, Heli, nie. Jest magów, nie. Monk. Jest Animal, tylko to jest chyba jego alt teraz Monk. Paladyn. Nasty, Bandit, Frey. O, Paladynów. Kogo nie kojarzę? Priestów. Też nie. Rogue. Direk widzę, że jeszcze grał, chociaż Cyrkę też tam pisałem, mówił, że coś tam sobie pogrywa for fun, ale już nie jest chyba hardcore progres takim progresem anima, ale widzę, że chyba tutaj szamanie ciśnie bardziej. Jest Bialus, nie wiem, czy to jest ten sam Bialus, który grał ze mną, kiedy grał Lokiem. Loka miał bardzo perfekcyjnie ogarniętego. Warlock. To jest Warlocku, już nie kojarzę. Warrior. Też nie. Że to chyba już jest nowa. To już wiecie, to już jest nowa generacja graczy. No i jest najlepsza gildia w tym momencie Ali, Machin. Od razu mówię, że tu jak ich przyglądałem przedtem, to jest totalnie chyba nowa ekipa, nie? To jest totalnie jakby tak chyba nowa generacja graczy, która sobie tam pyka. Ja go po prostu nie kojarzę z dawnych czasów, tylko że wszyscy zmienili niki i robią mi tu na złość. Nie wiem, śmieję się. Brzeszczut skądś kojarzę, może Brzeszczuta, a reszta to chyba widzę, że tak typowo Ali. Lub też po prostu przeszli na Ali jakąś ekipą i sobie grają, bo nie pamiętam, kiedyś był taki trend, że dużo z gildii chodziło razem na globala z jakichś privów, nie? I wszyscy zaczęli grać razem na globalu, bo na przykład byli dobrzy na privie, inaczej progresowo byli jeszcze lepsi niż na privie i przecież chcieli pograć sobie u siebie. Wicked, tak? Wicked. Czy jakoś tu kojarzę z Wicked? Grali. Wicked chyba w ogóle nie. Jak pamiętam, że widziałem na Dragonflightach. Ale tutaj Boski, Wicherek, nie. Ale nie, Krysi tam gra. No to Krysi, tak, no. Krysi, bardzo dobry gracz. Retri Paladin, top. Bez dwóch zdań. Nie wiem, czy grałeś czymś, ale Retri to był topówka zawsze Krysi i nominatach. No, top. Rokacz, ktoś kojarzy ten nick? Gdzieś mi mignął kiedyś, może przy rekrutacji, jak robiłem w Innominatach albo Signal, że wtedy grał. Warlock, Boski, Jimmy. Jest i Jimmy gra tam. No to nie, no Jimmy'ego to znamy. Jimmy, widzę, że chyba coś tam gra. Ciekawe, jak tam ci idzie w tym. Może kiedyś będziemy mogli pogadać, Jimmy. Jak tam i w ten weekend idzie. Jimmy fajnie, że Jimmy z tą grał, więc Jimmy dobry lock. Warrior. Kogo tu różnych ewokerów. Też nie. Widzicie, ta generacja się już w ogóle tak pozmieniała, to na przykład ludzi nie pamiętam w ogóle żadnych, nie, nawet jak tak przelatuję, to jesteśmy teraz w Blighting, to ja w ogóle Bolszaka. To jest Bolszaka czy Bolszaka? To był Hunter, który to był Bolszaka czy Bolszak? Kurde, nie pamiętam, był kiedyś taki Hunter też pod Dominikiem. On grał tak też dobre cyferki kręcił. Tutaj Jerk, Priest, Chrono, Priestoza, Roach, Shriade, też mi gdzieś tu mówi ten nick. Ja mogę też niektórych rzeczy nick pamiętać, jak przeglądałem na Shadowlandsach, przeglądałem logi i rozmawiałem z ludźmi na temat migracji, na przykład tam, czy migracji na temat przejścia na przykład do mnie do gildii, tam gdzie byłem oficerem w Signum. Ale to są stare dzieje. Tutaj Encore. O, Encorak prowadzi to da stary wyga Ozyr. Ozyr dalej pykasz, widzę, Lwowika. Densen, bardzo by play. No to jest graczy, czy kogoś kojarzę? Abyss, jeżeli grasz Warriorem dalej, no to Abyssik tam cisnął bardzo dobre cyferki, nie? Aneria też kogoś kojarzy. Czy to nie wiem, czy to był Feral, czy Bala. A u Buburu to chyba to był Bala. Też pamiętam, że dobre cyfry kiedyś robił. Hunterów. Popcorn grał z tą winą mniej, tak. Bardzo fajny gracz. Miał tam swoje problemy, ale potem bym się wybił. Naprawdę nieźle grał. Magów nic. Monka. Wiesz, nic. Nesandra. Nesandra to ma konto? Boże, Nesandra. Crazy chłopak. Paladyn.
Nic spreje. Densen, no to Densen i Temolka też, Temolka tam kiedyś grał. Temolka pamiętam, że kiedyś miał ciężko. Potem się jakoś tam, wiem, że wybił. Roge, Shaman, no to Oster już rozmawialiśmy, Versil stary też dobry gracz, pamiętam. Warlock, nie, tutaj z Warlocków już nikogo nie kojarzę, Warriorów też nie, Abyss się wam mówiłem. No i Welkorów też nie. No tak jak widzicie, te gildie, jak tak przyglądamy, czy Last Poole też, no to są gildie już tam, ali to są takie, które albo tam przechodziły jakimiś swoimi minami, albo polegają, przeszli do jakiejś gildii, która tam sobie na przykład tworzyła i przenieśli się, a grali na Hordzie, bo Maxik też i Eternalize, no, ich kojarzę, oni kiedyś grali, pamiętam, i robili niezłe cyfry i to były wtedy Bala Druidy chyba. Eternalize na pewno grał w Bala. Ale tu już Skyus, no i Skyus, jeżeli to tam Skyus malca w tym palce i coś tam pogrywa, no to fajnie Skyus kiedyś, bo ja tam pamiętam, że coś tam ogarniał z jakąś gildią na Hordzie na Burning Legionie. Paladin Preje, no nie, tutaj już widzę, że chyba Shaman Warlock, to są już chyba totalnie nowi gracze, nowa generacja, totalnie nowa generacja już graczy, czyli WoW jeszcze istnieje, chociaż mi kiedyś WoW miał lepszą populację grywalności, bez dwóch zdań. Jeżeli chodzi o grę, jeżeli chodzi o ilość graczy i gildii, które progresują, było dużo lepiej, bez dwóch zdań. Mentale też tutaj myślałem, że wam rzucę, opowiem, ale mentale, widzę, że tutaj dużo, przedtem już przeglądałem, no to nie ma już czachy, nie ma już takich graczy, którzy za mną pykali. Z tego co może tam dwie osoby gdzieś tam znalazłem. Ale mental Malgav też bardzo fajny hunter. Jest dużo graczy, którzy tam siedzą na przykład na tych niskich rangach, jeżeli chodzi o gildię. I wiecie, już są tacy typowo casual, nie? Gaming, nie? Wszystko poszło dla nowych. Daoser. Kurka. No nie, tutaj już nikogo nie znajdzie. Przechodzimy do Pathfindersów. Jedna z gildii starszych. Z tego co chyba widziałem, tam dalej prowadzi to Wui, oczywiście jest oficer, wieczny jest Jeni. No tutaj widzę, że dalej jakaś ekipa stara jest Olejek, się ma Olej. Widzę, że dalej pykasz tą gierkę, nigdy się ona nie znudzi. Serduszko też ktoś kojarzy tego Rogala. No ale reszta to już tak. Tresku kiedyś, nie wiem czy Tresku czy to nie był taki bardzo fajny. Tresk chyba kiedyś tankował, Tresk był dobry, no, Tresk dobrze umiał tankować. My tam dziś graliśmy chyba w Good Omenach czy coś takiego. Gdzieś tam pogrywaliśmy kiedyś. No ale ogólnie widać, że Pathfindersi dalej jeszcze coś tam grają, że dalej to czyli jeżeli jest ten Guildmaster, ta oficerka, oni to będą trzymać, tylko po prostu zastępują danych graczy. Dalej mają, widać, że dobre wymagania, dalej mają starą szkołę, więc bardzo fajnie mnie to cieszy, jak przeglądniecie sobie 3 rajdy w tygodniu, czasem w niedzielę coś tam pykają, HCK pewnie jakieś Aldrany też robią, jak już jest po progresie, więc fajnie. Do 20-23 też fajne godziny rajdowane. Pathfinder, że dalej po staremu. Pathfinder kiedyś naprawdę był bardzo mocną gildią, oni zawsze, pamiętam, z nami też konkurowali też w taki top 5 gildii w Polsce. No, byli kiedyś bardzo dobrzy, nie? Teraz widzę, że tak bardziej chilloutersko, to wiadomo, ci ludzie, którzy ze mną grali, to teraz mają 30-50 lat, więc wiecie, to już nie są tacy gracze młodzi, więc też mają pewnie tam swoje inne obowiązki. Na Pathfinders, no ja Pathfinders powiem wam, że tak najbardziej poznałem jeszcze, jak oni byli w Ali, oni grali chyba na Bronze Beach serwerze, bo myślałem, że tam przejść, bo mój znajomy tam przechodził, dostał się, ale ostatecznie skoczył, tam chyba Candelanu tam skakał. Do nich Candelanu też już parę lat się nie pisaliśmy, bo w ogóle już słowa totalnie quitnął. Oni wiem, że tam byli, a potem się przenieśli, bo to było jeszcze przed Shadowlandsami, przenieśli się tutaj na Burning Legion, na Hordę, no bo w Ali już coraz mniej graczy, bo oni nie mieli chętnych, którzy tam mieli migrować, a też nie mieli jakiegoś dużego mega progresu, czy tam, wiecie, skora, jeżeli chodzi o zabijanie bossów. Migrowali na Hordę. No i tutaj to tworzą, nie? Pathfinder zawsze miała tam swoje wymagania, które trzeba było szanować.
Waldus, który kiedyś ze mną grał w File Inno, potem właśnie grał w TNT, grał tutaj w Pathfindersach, chyba to była jego ostatnia gildia, zanim zabrał go COVID. No to Waldek tutaj, pamiętam, że jak byłem kiedyś u niego w domu, jak odpalaliśmy, on miał akurat jeszcze rajdzik, mówi, słuchaj, teraz tam będę się wyciszał, jak będziemy sobie gadać, to będę wyciszał, bo jak będą jakieś przekleństwa, to tam jedna z oficerek nie lubi, jak przeklinają, więc na Discordzie, więc będziemy tam incognito gadać, ale widziałem, jak ich tam mniej więcej wygląda, jak oni grają, jak wygląda prowadzenie rajdu, więc mogę powiedzieć, że wtedy to naprawdę było, widać, że to był chyba jeszcze przed jakoś Draenor, to widać było, że naprawdę fajnie to tam współgra. Nie wiem, jak jest teraz, no bo to już jest parę lat do tyłu, no ale Waldek cenił sobie, że miał lepiej niż na przykład w Innominate'ach, gdzie go niestety pewna osoba tyrała i gnoiła. No nie mówmy o tym, niestety Innominate'i w pewnym momencie była bardzo taką ciężką gildią i hejtującą. I to tam się wszystko wsypało, właśnie ludzie nie chcieli tam przychodzić ani grać, bo mieli już dość tego hejtu. Niestety Inno taka była. No i Waldek właśnie też odszedł stamtąd, bo już nie wytrzymywał ciśnienia tej gildii, no. Tak czasem bywa. No ale jak zobaczymy na sam progres gildii polskich, no to jest dobrze moim zdaniem. Jeżeli tylko zabiją tego 5. bossa, to oni wskakują do top 10, są naprawdę bardzo blisko, ale przypuszczam, że ten 5. boss na Mythicu, czyli Broadwhiz, musi być naprawdę ciężki. Postaram się w 3 odcinka wam nagrać filmiki z Raidfindera, jak to wygląda, jak te bossy działają. Wiadomo, to nie będzie dużo jakichś tam, nie będzie też oznaczenia, jak to jest na Noralu, Heroiku, czy też na Mythicu, bo tam dochodzą dodatkowo jakieś skille, ale też będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ja głównie chciałem tu wam nagrać filmik o tym, jak polskie gildie sobie radzą no teraz będziemy mieli koniec września, żebyście też mogli zobaczyć, jak ja to widzę. Też przy nowych, starych gildiach, no szkoda, że niektórych gildii nie ma. Kiedyś naprawdę mi się zdaje, że ten poziom był jeszcze większy, jeżeli chodzi o PvE. Było więcej graczy, więcej się progresowało i ja mam takie odczucie, że kiedyś PvE było dużo trudniejsze niż teraz. No teraz jest dużo udogodnień, ale jest też więcej mechanik. Z drugiej strony jest dużo więcej mechanik niż kiedyś w WoWie, no ale wiecie, są tu plusy i tu minusy i tak ciężko gdybać, kiedy było ciężej. Mi się zdaje, że kiedyś po prostu nie znaliśmy nic, co się dzieje na bossie, trzeba było więcej spędzić dni, żeby wipiąć i się nauczyć i też nie było tyle PTR-ek, jak jest teraz. No ale wtedy mieliśmy mniej mechanik, teraz mają więcej mechanik, ale no rajdują mniej, tak, więc też muszą być jakieś tam plusy i minusy. No ale wiadomo, te top gildie na świecie dalej grają i dalej cisną, więc... Tyle ode mnie dzisiaj. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że kiedyś wspieracie kanał. Jeżeli dalej będzie na ten content World of Warcraft pasował, ja go zostawiam, nagrywam dalej, bo mam bardzo dużo jeszcze rzeczy, które mogę opowiedzieć. Też jeżeli chodzi o sytuacji dramkowych, czy tam jakichś fajnych rzeczy, które się działy na przestrzeni polskiego World of Warcraft, które można przemówić i omówić sobie i też mogę wam opowiedzieć, jak to wyglądało. Szkoda, że nie mam tego dysku twardego ze starego PC-ta, gdzie miałem dużo screenów, gdzie miałem dużo wiadomości powycinanych, gdzie naprawdę bardzo fajne, ciekawe rzeczy się działy i też zabawne rzeczy, bo to nie tylko są rzeczy, które wiadomo, gdzieś tam był hejt, czy też gildie pokazywały swoją, jakby tak powiedzieć, zadziorność w e-sporcie, o walkę o Realm Firsty, czy tam o Polish World Firsty. No ale fajnie kiedyś może byłoby o tym powiedzieć. Więc trzymajcie się, do zobaczenia i grajcie dalej, bawcie się tą grą. Nie musicie tu bardzo robić jakiegoś dużego progresu i być nie wiadomo kim. To już jest gra, która w ostatnich latach bardziej mi się zdaje wchodzi bardziej pod taki casual. Zresztą sami widzicie, że coraz więcej dla takich graczy jak teraz ja wchodzi coraz więcej udogodnień. Jak między innymi Delwy, które wam niedawno nagrałem filmik. Trzymajcie się, elo.